Madera. Wulkaniczna wyspa położona na Oceanie Atlantyckim. Zachwyca swoim niepowtarzalnym pięknem i różnorodnością. Górzysta i mistyczna, soczyście zielona wyspa drzew i wiecznej wiosny. Madera magnetyzuje i zachwyca na każdym kroku. Kto raz się tam wybierze, z pewnością będzie chciał wrócić. Dziesiątki wodospadów, kręte drogi z zapierającymi dech w piersiach krajobrazami, górskie spacery nad chmurami o wschodzie czy zachodzie słońca. To są rzeczy, które gwarantuje nam ta wyspa. No i w końcu jesteśmy na cudownej Maderze. Zaczynamy sobie tą piękną maderską przygodę od Lewady. Lewady, która uchodzi za jedną z najbardziej zielonych na wyspie. Lewada Caldero Verde, oznaczona symbolem PR9. Uchodzi za jedną z w ogóle piękniejszych. W przewodniku była bardzo polecana. Więc stwierdziliśmy, że warto od niej zacząć, żeby poczuć klimat, poczuć tą roślinność. No i co tu dużo mówić. Ta roślinność nas zachwyca na każdym kroku. Soczystość tej zieleni jest obłędna. Paprocie, te roślinki, trawy, robi to wrażenie. Co chwilę też pojawiają się różne prześwity, tak jak tutaj za mną widać. Czasem te krajobrazy są naprawdę zapierające dech w piersiach. No dobrze, a czym właściwie są lewady? Bo lewady to jest bardzo często powtarzające się słowo na Maderze. Lewada to jest ten oto kanalik, który widzicie. Jest ich bardzo dużo na Maderze, a służy temu, żeby przeprowadzić wodę z północy wyspy na południe albo doprowadzić je właśnie w jakieś miejsce, w którym tej wody troszkę brakuje. No i tak powstały te kanały. Kanały, wzdłuż których powstało mnóstwo tras turystycznych, szlaków, które mają też przepiękne widoki. A także są zrobione, wydrążone specjalne tunele, którymi dzisiaj też będziemy iść. Dlatego jesteśmy zaopatrzeni w czołóweczki. O, a takie oto czasem atrakcje nas czekają. Wodospadziki. Wchodzimy zaraz do tunelu. No a za mną cudowne widoki. Idziemy sobie takim wąwozem. Przeszliśmy przez kilka tuneli. Teraz jest prawdziwa uczta dla oczu. Już niewiele zostało, jakieś 700 metrów do celu i będziemy wracać. W drodze powrotnej postaramy się już wyciągnąć aparaty i podziałać fotograficznie, bo do tej pory
się za bardzo nie wykazaliśmy w tej kwestii. No i jesteśmy na miejscu. Miał być wielki, piękny wodospad, a mamy skałę. Pierwsze małe sukcesy za nami, bo mamy wschód słońca, a jesteśmy na szczycie Pico da Areiro, czyli 1818 metrów nad poziomem morza. No i będziemy podziwiać ten piękny wschód, który już się nam tutaj powolutku maluje. Miłosz zakłada kaptur, bo jednak troszeczkę wieje, jest chłodno. No i co, jesteśmy rozstawieni, czekamy na to, aż słońce wyjdzie zza chmurek i robimy kolejne zdjęcia. Elegancko to wygląda. Miłosz w chmurach. Idziemy jeszcze do mojego aparatu. Moim też cykniemy. Na Maderze występuje wiele wiosek rybackich, które zachowały swój tradycyjny styl i charakter. Jedną z najpiękniejszych takich wiosek jest Camara de Lobos, położona na południowym zachodzie wyspy. Słynie z malowniczych krajobrazów, tradycyjnych chat rybackich oraz kolorowych łodzi. Jej miłośnikiem był Winston Churchill, który w 1950 roku po wyczerpującej kampanii zdecydował się odpocząć i uwiecznić na swoich obrazach piękną zatokę. Widzieliśmy się o wschodzie słońca, teraz widzimy się o zachodzie. Cały piękny dzień za nami. Byliśmy m.in. za dnia w pięknych basenach naturalnych, niedaleko takiej wioseczki rybackiej obok Funchal. No więc poplażowaliśmy sobie, pokąpaliśmy się w wodzie. 24 stopnie było mniej więcej, woda nie wiem, coś pewnie koło 20, ale fajne orzeźwienie. No a teraz pojechaliśmy na Półwysep Świętego Wawrzyńca, porobić właśnie kilka jakichś pięknych ujęć zachodu słońca, chociaż no niestety pogoda płata figle i ten zachód słońca będzie taki za chmurkami, aczkolwiek wydaje mi się, że może coś z tego fajnego wyjść.
teraz przenosimy się w czasie, bo widzimy lasy wawrzynowe, które ponad 15 milionów lat temu pokrywały większość południowej Europy. Obecnie można je zobaczyć jedynie na Maderze, Wyspach Kanaryjskich i Azorach. Za mną i przede mną jest prastary las wawrzynowy w Fanal, który robi niesamowite wrażenie. Ten las, słuchajcie, pamięta czasy, w których jeszcze nie było ludzi na Maderze, więc to pokazuje, jak on jest naprawdę leciwy. Te drzewa wawrzynowe mają taki niepowtarzalny właśnie klimat, troszeczkę taki mistyczny. Przez to, że to jest wysoko w górach, często tutaj jest mgła, co dodaje też takiego uroku. My trafiliśmy na akurat piękną pogodę słoneczną. Możliwe, że jeszcze tutaj wrócimy i spróbujemy trafić na tą taką tajemniczą pogodę. No i udało się. Trafiliśmy na mistyczny klimat, który pozwolił nam wkroczyć do bajkowej książki. Wyłaniające się zza mgły drzewa wawrzynowe wywoływały wręcz ciarki. To naprawdę niesamowite i wyjątkowe miejsce. Chcieliśmy Fanal mistyczny w chmurach, to mamy mistyczny w chmurach. Jesteśmy przemoknięci do cna. Ale zdjęcie mamy. Będziemy spodnie zaraz na parkingu wyciskać chyba.